No, i znowu to zrobiłem. Naprawdę dobrze opisałem bursztynka, którego będę dzisiaj szlifował w jednej z poprzednich relacji z połowów. Zresztą, sami spójrzcie. Absolutnie boski, ważący 78 gram, odłupek jakiejś jeszcze większej buły. Kawałek znaleziony kilka dni później w trakcie odwilży, ale pochodzący z tych samych klifów, wypłukany prawdopodobnie w czasie tego samego sztormu. Jeszcze posiada na sobie resztki tej niebieskiej gliny oceńskiej. Za długo się w morzu nie nabył, nie zdążył popękać, nie porozpadał się na mniejsze kawałki. Przepiękny, w przepięknym kształcie takiej łezki, kropli, idealny pod pracę szlifierską, niepostrzelany, cały przezroczysty kryształ, dodatkowo z jakimiś takimi przepięknymi, jedwabiście opalizującymi zachmurzeniami w środku. Absolutnie jestem zauroczony tym kawałkiem. Na pewno będę się nim zajmował, jak tylko się chwilę odleży. Może się okazać, że ze względu na to strzelenie, które jest jedyną skazą tego kawałka, będę po raz kolejny przez bursztyn zmuszony do opuszczenia mojej strefy komfortu, bo to strzelenie wchodzi w taki sposób, że jego usunięcie może spowodować, że ten kształt kropli trzeba będzie zamienić na kształt serca. A nie ukrywam, że kamienie szlifowane w serce nie należą do moich ulubionych. Ja zdecydowanie jestem zwolennikiem wolnych form, czyli kształtów takich, w jakich kamienie, szczególnie bursztyny, są znajdowane. A jeżeli już używam form symetrycznych, to zdecydowanie lubię klasyczne, czyli okrąg, łezka, trójkąt, bądź poduszeczka, czyli kaboszon. I kształt serca nie jest moim ulubionym kształtem. Natomiast może się okazać w trakcie próby usunięcia tego strzelenia, że kształt serca jakby sam kamień wymusi, narzuci na mnie i cóż, i wtedy będę się musiał do tego przekonać i być może to jest właśnie ten kawałek, który mnie do tego kształtu przekona, bo jest absolutnie boski. Spodziewam się tutaj naprawdę wielu rewelacji po tych mglistościach jedwabiście opalizujących. I po samym bursztynie bardzo wiele się spodziewam. Przepiękny kawałek. Jestem super szczęśliwy, że do mnie trafił. Z największą przyjemnością się nim zajmę, jak już się trochę odleży. No dobrze. Od tamtego nagrania minęły już prawie 2 lata. Kamień się pięknie wysezonował, żadne nowe pęknięcia się tutaj nie pojawiły. Natomiast to, co się nowego pojawiło, to koncepcja na szlif. Bo tak jak już w tamtym filmie wspominałem, ja nie lubię klejnotów szlifowanych w serce. Dla mnie to takie mało poważne. Ale oczywiście każdy ma prawo uważać tak, jak chce. Są ludzie, którzy takie serduszka uwielbiają i takie ich święte prawo. Szanuję to i nic mi do tego, ale po prostu mam inne zdanie. I właśnie dlatego, że je mam, to pomysł wyszlifowania takiego pięknego bursztynu w serduszko mnie od niego odrzucał, więc kamień w takiej surowej formie spokojnie stał sobie 2 lata na półce. No właśnie, stał. A mnie dopiero kilka dni temu olśniło, że poza serduszkiem to może być przecież piękna forma stojąca. Właśnie w kształcie takiego menhira, płomienia. Od świeczki czy zapalniczki to już jak kto woli. I w ten sposób wszystkie klocki mi powskakiwały na swoje miejsca. Przecież bursztyn to w dosłownym tłumaczeniu płonący kamień. A już uformowany w tak archetypiczny kształt płomienia to chyba najprostsza forma zobrazowania całej tej bursztynowej idei. A ja jestem prosty chłopak i lubię proste rozwiązania, więc lepiej już chyba nie będzie. Tym bardziej, że kiedyś już wyszlifowałem taki jeden płomyczek i uważam, że prezentuje się naprawdę zacnie. Więc i w tym przypadku nie ma co kombinować. Najpierw sobie zdejmiemy korę z jednej strony, a jak nam te chmurki, co tam w środku połyskują, będą opowiadać jakieś ładne historie, to może i z drugiej. Potem tylko to wszystko ładnie papierkiem poładzam, umilę kształty i już. Będzie kamień ogień. Zobaczycie. I dosłownie i w przenośni. No to co? Ja wsiadam na frez. A wam życzę miłego oglądania. Zawsze mnie ciągnęło do kamieni. Ale nie tylko do tych takich szlachetnych, tylko do wszystkich. Nawet zwykłych takich, co je mijałem po drodze. Pamiętam, jeszcze na studiach zawsze po kieszeniach nosiłem jakieś znajdy. Jak coś mi się spodobało, ze względu na kolor, wzór albo kształt, to lądowało w kieszeni. Przynajmniej na jakiś czas.
A jak już się miejsce w kieszeni kończyło, to upychałem to gdzieś po domu, bo nigdy nie miałem serca ich wszystkich tak po prostu wyrzucić. Być może dlatego, że zawsze mi się wydawało, że kamienie do mnie w jakiś sposób mówią, w sensie, że każdy z nich opowiada mi jakąś historię, a przynajmniej jakąś jej część. I choć wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to wszystko miałoby znaczyć, to wiodła mnie nadzieja, że jak zbierze się ich odpowiednia ilość, to kiedyś wreszcie poukłada mi się to wszystko, jak puzzle, w jakiś spójny obraz. I po co ja wam to wszystko mówię? Mam nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie wam zrozumieć, dlaczego zawsze miałem wiele sympatii i szacunku do ludzi kamienia. W sensie tych z zamierzchłej epoki, która została tak nazwana głównie dlatego, że nie było wtedy jeszcze metali w użyciu. Do dziś fascynuje mnie, jak oni ogarniali całe życie bez jednego kawałka blachy, bez śrubokrętów, śrubek nawet. A oni nie tylko ogarniali, oni sobie doskonale radzili bez tego wszystkiego. Jednak to było już tak dawno, że do dziś śladów po tamtych ludziach wiele nie zostało. Żadnych zapisów, żadnych historii. Trochę kości tylko i resztki wypalonych ognisk. W największych ilościach przetrwały jedynie najtrwalsze okruchy tamtego świata. Ale za to jakie okruchy? Mega! Mega okruchy, czyli mega kamyki. Bo dokładnie tak na nasz język należałoby przetłumaczyć termin megality. I nie chodzi tutaj tylko o to, że te kamyki są mega wielkie. Za prosto by było. Cały myk w tym, że te wielotonowe głazy zostały ustawione w taki sposób, że do dziś wywołuje to mega zdziwienie. Jak się tak zastanowić nad tym, jaki mega wysiłek był potrzebny, żeby to wszystko tak poustawiać do pionu, to wcale się nie dziwię, że przez wieki całe próbowaliśmy to sobie wytłumaczyć albo tym, że to jakieś mega silne olbrzymy robiły, a nawet jak nie olbrzymy, to albo czarownicy, albo przynajmniej musieli ważyć jakiś magiczny napój, co im mega sił dodawał. Czy to były olbrzymy albo magiczny napój? Potem też już żaden ślad nie został. Natomiast to, co zostało, to rozsiane po całej Europie setki, jeśli nie tysiące poustawianych do pionu głazów. A żeby było jeszcze ciekawiej, te megakamyki wcale nie zostały poustawiane byle jak i byle gdzie. Nam się tak może dzisiaj wydawać, bo nie bardzo wiemy, po co to wszystko było. Ale być może nie widzimy logiki w tym tylko dlatego, że nie rozumiemy porządku świata, jaki dla budowniczych tych wszystkich konstrukcji był ze wszechmiar oczywisty. A że to musiał być inny porządek świata, inne jego postrzeganie, które powodowało, że przez tysiące lat jakieś ludziska ustawiały te wszystkie wielotonowe głazy do pionu, to akurat jest oczywiste. Jak również to, że to był nadludzki wręcz wysiłek. Nawet dla nas, dzisiaj, wykonanie takich przedsięwzięć wymagałoby zorganizowania odpowiedniej ekipy, planów, użycia ciężkich maszyn, no i przede wszystkim solidnej motywacji. Najlepiej składającej się z wielu zer na koncie, poprzedzanych oczywiście jakąś inną cyferką. Ale w ich przypadku nawet o takiej motywacji ciężko jest mówić, bo nie dość, że nawet pieniędzy wtedy jeszcze nie było, przynajmniej w naszym rozumieniu, to na pewno nie było również kont bankowych ani banków. Ich musiała gnać jakaś inna wizja. Jakieś zupełnie inne rozumienie zysku, czy jakiejkolwiek innej, może ważniejszej społecznie korzyści. Nie rozumiemy tego dzisiaj, bo wizja, którą się kierowali, uleciała w przeszłość razem z nimi. Ale sam fakt, że tego nie rozumiemy, to jeszcze nie powód, żeby nazywać tych ludzi prymitywnymi czy barbarzyńcami. Wręcz przeciwnie. Właśnie dlatego, że nie znali wytopu metali i nie używali komputerów ani maszyn, a mimo wszystko pozostawili po sobie taką spuściznę. To najlepszy przejaw ich geniuszu. I nie wiem jak wy, ale ja mam ochotę zajrzeć do tego świata i spróbować go lepiej zrozumieć. A ponieważ jest on nierozerwalnie związany z bursztynem, to pewnie was nie zdziwi, że zabrałem się za tworzenie całej nowej serii filmów dla was. Ale o tym potem. Dzisiaj spróbujemy sobie tak na szybko zobaczyć, co ci geniusze kamienia mieli w głowach. A żeby móc to uczynić, weźmiemy na tapet ich koronne dzieło, czyli Stonehenge. Oczywiście temat jest tak szeroki, że nawet nie będę próbował go tu w całości objąć. Skupimy się tylko na kilku szczegółach. Ale już teraz mogę wam obiecać, że jeśli zostaniecie ze mną przez najbliższe pół godziny, to zrozumiecie, dlaczego to też o bursztynie jest opowieść.
A skoro już o bursztynie mowa, to dotarłem do miejsca, w którym trzeba będzie podjąć kolejne decyzje co do dalszej pracy nad tym moim menhirkiem. Zobaczmy sobie z bliska, co mi się udało do teraz zmajstrować. No dobrze, z tej strony już udało mi się kory zedrzeć. Wstępnie, bo tutaj muszę jeszcze popracować nad pewnymi niedoskonałościami, które chciałbym wam pokazać, zanim przejdę do smarowania olejem. Włączymy sobie dodatkowe światło i teraz już będzie to bardzo dobrze widać. O, tutaj są jeszcze bardzo głębokie, można powiedzieć, że pęknięcia. Ale to nie są jakieś mechaniczne uszkodzenia, na przykład uderzenia o kamienie na morskim dnie, tylko to są spękania żywicy bezpośrednio związane z procesami wietrzenia bursztynu. To są pierwsze fazy powstawania kory, tak? Jak bursztyn zaczyna wietrzeć, no to właśnie takie drobniutkie pęknięcia zaczynają się pojawiać na jego powierzchni. Potem jest ich coraz więcej, tworzy się taka siatka z nich, tak zwana pajęczynka. Kora narasta, aż wreszcie staje się zdecydowanie bliższa temu, co możecie zobaczyć tutaj. O, ale nawet z tej strony widać, że te pęknięcia wchodzą głęboko w strukturę bursztynu i aż do takiej głębokości te procesy wietrzenia już w nim zachodzą. Zresztą, samo wietrzenie to nie jest przypadłość, która dotyka tylko bursztyn. Wszystkie materiały wietrzeją. Nawet kamienie, granity, marmury, piaskowce. Oczywiście w każdym z nich te procesy wyglądają inaczej. I niestety, procesy wietrzenia to jest coś, czego obejść się nie da. A angielskie określenia weathering i oxidation jeszcze lepiej tłumaczą, co tu się tak naprawdę odbywa. Czyli ekspozycja na światło słoneczne, zmiany temperatur i wilgotności, bezpośredni kontakt zarówno z różnymi substancjami z atmosfery, które same w sobie potrafią być żrące, no i z tlenem, który też jest mocno reaktywny. Także jest tego trochę i wszystko to powoduje, że nawet tak twarde materie jak skały ulegają erozji, a bursztyn ulega erozji właśnie w ten sposób. I po co ja to wszystko mówię? Ano mówię wam to wszystko tylko dlatego, żeby łatwiej wam było zrozumieć, dlaczego te pęknięcia powinno się usuwać. One są doskonałym wskaźnikiem tego, jak głęboko te procesy wietrzenia już w strukturę samego materiału weszły. I jeśli się je zostawi, bo zauważyłem, że ta część z was, która próbuje naśladować moją technikę, co mnie osobiście bardzo cieszy, że tyle osób namówiłem na szlifowanie bursztynu. Uważam, że to jest super frajda. Jeśli będziecie mieć okazję, to absolutnie polecam spróbować. Natomiast zauważyłem, że przynajmniej część z was zostawia tego typu niedopracowane przestrzenie. I w tych miejscach, w których to zostawicie, ze względu na fakt, że sama struktura bursztynu jest już tam naruszona, to będziecie się musieli w pewnym momencie pogodzić z tym, że w tych miejscach objawy wietrzenia będą o wiele szybciej powracać. Te pęknięcia będą się pogłębiać i powiększać. Poler zmatowieje o wiele szybciej, a sam bursztyn znacznie szybciej będzie zmieniał kolor. A żeby tego uniknąć, trzeba się tych pęknięć w całości pozbyć. Na żywca. Tak głęboko jak one w ten bursztyn wchodzą. I tu się nie ma co zastanawiać. Nie ma co żałować tych kolejnych gramów bursztynu, które trzeba będzie zetrzeć, bo uwierzcie mi, bursztynki odwdzięczą się wam w ten sposób, że latami całymi ta powierzchnia pozostanie pięknie wypolerowana i pozwoli spokojnie oglądać to, co sam bursztyn chce swoim wnętrzem opowiadać. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie mam nic przeciwko patynie. Uważam, że też jest piękna. Nie mam nic przeciwko korze. Też uważam, że jest super. Natomiast, jeżeli już decydujemy się, żeby szlifować i odkrywać wnętrze, no to byłoby super, gdyby efekty naszej pracy można było podziwiać jak najdłużej, tak? Także to wam chciałem pokazać na początek. Co miałem wytłumaczyć, to wytłumaczyłem. A teraz już możemy sobie spokojnie zobaczyć, jak się to wszystko prezentuje pod olejem. No, i pierwsza sprawa, co już widzę, to, że nie muszę usuwać tego pęknięcia tu na dole, bo dzięki temu, że ten bursztyn nie jest przezroczysty do końca, to już widać, że to pęknięcie nie wpływa jakoś negatywnie na wizualny odbiór całości, a jedynie bardzo malowniczo rozświetla ten nasz płomyk. No i kolejna sprawa nam się właśnie wyjaśnia, bo tak naprawdę do momentu przesmarowania tego bursztynu olejem zostawiałem sobie decyzję, co zrobić z tą korą z drugiej strony. Tak jak w przypadku bursztynu z poprzedniego filmu, to tych zachmurzeń było troszkę mniej. Sam bursztyn był oczywiście mniejszy, bardziej płaski. I tej przestrzeni zachmurzonej było na tyle mało, że spokojnie widać było do samego dna, co się tam w jego wnętrzu dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o ten bursztyn, to tutaj ilość zachmurzeń jest już zdecydowanie tak duża, że to, co się dzieje pod spodem, pod tymi zachmurzeniami, jest już niedostrzegalne.
Więc to jest pierwszy argument za tym, żeby nie zostawiać kory od tej drugiej strony, tak? Ale zobaczmy sobie jeszcze, co przy większej ilości światła jesteśmy w stanie z tego bursztynka wydobyć. O, i teraz doskonale widać, że ten bursztyn ma bardzo dużą ilość pięknych pasm, zachmurzeń, jakichś bąbelków, rybich łusek tu na samej górze. I to wszystko są walory, które obecnie możemy oglądać tylko z jednej strony. Można powiedzieć, że będzie je widać z dwóch stron, bo ten bok na pewno też będzie szlifowany. Ale może się okazać, że i z trzech stron będziemy mogli to wszystko podziwiać, bo ani w świetle roboczym, ani w świetle latarki absolutnie nie widzę sensu w tym momencie w zostawianiu kory od tamtej strony. Nawet teraz nie widać, co się tam dokładnie dzieje. I to już jest druga przesłanka za tym, żeby tą korę usunąć. I jakie by nie były piękne te krystalizacje. Inna sprawa, że tutaj akurat wcale te krystalizacje jakieś spektakularne nie są. Nie błyszczą się tak pięknie jak w bursztynie z poprzedniego filmu i paru innych jeszcze. Więc to już jest trzeci powód, żeby się pozbyć kory też z tamtej strony, od tyłu. No, piękne te zachmurzenia. Piękne te mgiełki i dodatki. I ja bym bardzo chciał móc obejrzeć je z każdej strony, więc tyle w temacie. Uważam, że decyzja o pozbyciu się kory zarówno tu, na tym boku, jak i od tej strony jest absolutnie uzasadniona tym, co tam się znajduje w środku. O wiele więcej ciekawych historii opowie nam wnętrze tego bursztynu, jeżeli będziemy mogli je oglądać ze wszystkich stron, niż opowiada nam w tej chwili ta kora, gdyby ją zostawić. Ona będzie mówić tylko z tej strony i właściwie tylko to, że jest. Jest bardzo fajna, ale to w tym przypadku dla mnie za mało. Ja chciałbym móc podziwiać wszystko to, co tam się w środku dzieje, z każdej możliwej strony. Uważam, że akurat ten bursztyn absolutnie na to zasługuje, więc decyzja podjęta. Wracamy na frez i pozbywamy się tej kory. No dobrze. Kluczowe decyzje podjęte, możemy wracać do Stonehenge. I tu już na samym początku muszę przyznać, że jakoś nie bardzo mi się potrafi w głowie pomieścić, że społeczności na tak prymitywnym poziomie rozwoju, jak nam się to sugeruje, były zdolne do zbudowania konstrukcji tak zaawansowanej. I tak, wiem, na pierwszy rzut oka to może i wygląda jak kubka gruzu, ale pod względem logistyki i inżynierii samego przedsięwzięcia, jak i wszystkich tych astronomiczno-matematycznych zależności i ustawień, które zostały w tym monumencie zawarte, zręczność i wiedza tych ludzi powinna raczej budzić najwyższy szacunek, a nie pobłażliwy uśmiech. Dlaczego? Pozwólcie, że naświetlę tylko kilka faktów. Zacznijmy od samego budulca. Być może wiecie, że użyto tutaj trzech typów kamienia. Zarówno zewnętrzny krąg, jak i konstrukcyjnie najwyższe, tzw. trilitony, są zbudowane ze skamieniałego piaskowca zwanego sarsenem. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby kamienie mogły stać się kamieniami jeszcze bardziej? Otóż okazuje się, że dokładnie tak się stało w przypadku sarsenów. Powstały one w ten sposób, że w zwykły piaskowiec, który jest stosunkowo miękki i łatwo w nim rzeźbić, wniknęły wody nasączone krzemianami i te krzemiany osadziły się w nim i skrystalizowały w spójną masę. To właśnie zjawisko nazywamy fosylizacją, czyli przekształceniem w kamień. Większość skamieniałych muszli, które możecie spotkać na bałtyckich plażach, też ten proces przeszła i dziś jest zbudowana właśnie z takich przekrystalizowanych krzemianów, które na przestrzeni milionów lat, zastępując oryginalny, organiczny materiał, zachowały jego pierwotną formę. A w przypadku piaskowca, który uległ takiemu skrzemionkowaniu, jest to już materiał twardy prawie tak samo jak granit, więc jest go zdecydowanie trudniej obrabiać, a mimo wszystko budowniczym udało się z niego wykonać pierścień przęseł nie tylko zakrzywionych tak, żeby tworzyły okrąg, ale również uformować w tych przęsłach system łączników, jak w klockach Lego. Dzięki temu poszczególne elementy nie dość, że pasowały do siebie niemalże idealnie, to jeszcze wzajemnie się wspierały, utrudniając zniekształcenie i rozsypanie się całej konstrukcji, czy przy osiadaniu gruntu, czy podczas ruchów tektonicznych występujących przy trzęsieniach ziemi. Natomiast czy sama obróbka tego kamienia była najtrudniejszym zadaniem, to wcale taki przekonany nie jestem. Bez względu na to, czy odbyła się gdzieś po drodze, czy w kamieniołomie jeszcze, bo na miejscu śladów po niej nie odnaleziono, to problemem jeszcze większym było samo przetransportowanie tych elementów na wybrane miejsce. Przyjrzyjmy się tym kamyczkom. Od najmniejszych w tym zestawie klocków poczynając, czyli 30 przęseł potrzebnych do wykonania pierścienia nad zewnętrznym kręgiem, z których każdy waży około 2 ton,
przez kolejne 30 olbrzymów, ten zewnętrzny krąg tworzących, a ważących koło 20 ton sztuka, kończąc na elementach tworzących trylitony, składające się na wewnętrzną podkowę, z których najcięższy zakłada się, że waży między 30 a 40 ton. Wszystko to razem w przybliżeniu daje ponad 1000 ton kamienia do przeniesienia. A ponieważ wiemy dziś już, że pozyskiwano ten budulec z miejsca odległego o 25 km od placu budowy, to pomyślcie tylko, jaką trzeba było dysponować siłą perswazji, żeby namówić kogokolwiek do podjęcia się takiego trudu. I to w czasach, kiedy nie było żadnych dźwigów, specjalnych naczep do przewożenia wielkogabarytowych konstrukcji, czy solidnych mostów i dróg nawet. Ale ktoś z was może pomyśleć, że te 25 kilosów to wcale nie jest taki znowu wielki dystans. To co powiecie na 250? Bo taka mniej więcej jest odległość między Stonehenge a wzgórzami Preseli, gdzie znajdują się kamieniołomy, z których pochodzą mniejsze wprawdzie, bo ważące tylko około 3 ton sztuka, tak zwane niebieskie kamienie, czyli doleryty tworzące zarówno krąg wewnętrzny, jak i tą mniejszą podkowę. Zakłada się dzisiaj, że pierwotnie było ich około 80 sztuk, czyli kolejne ponad 200 ton budulca trzeba było przetargać, powiedzmy, z Bydgoszczy do Warszawy. Kim, że się tak nieładnie spytam, te kamyki targano? I jak? Ale jakby i te 250 kilometrów nie robiło na was wrażenia, to w zeszłym roku przebadano próbkę z kamienia nazywanego ołtarzem, którego głównie nie widać, bo jest przywalony szczątkami jednego z tych olbrzymich trylitonów. Pierwotnie zakładano, że jest to kolejny z niebieskich dolerytów pochodzących ze wzgórz Preseli. Natomiast najnowsze wyniki badań wskazują, że tego ważącego około 6 ton kamlota przetargano aż z samego końca północnej Szkocji. Na piechotę, w miarę najkrótszą drogą, to by było około 1000 kilometrów. Tyle, że wtedy trzeba byłoby ten kamyk targać niejednokrotnie przez wyrastające w poprzek łańcuchy górskie, więc raczej na pewno skorzystano z dłuższego, ale bardziej płaskiego szlaku. Dlaczego budowniczy uznali, że trzeba ten kamień ciągnąć taki szmak drogi? Nie wiemy, ale wiemy, że zdecydowanie różni się on składem chemicznym zarówno od dolerytów, jak i z arsenów, bo zawiera spore ilości boru. Do czego my dzisiaj wykorzystujemy ten metaliczny pierwiastek? Między innymi do produkcji procesorów, półprzewodników, prętów do reaktorów atomowych, czy wzmocnionego szkła do promów kosmicznych. Myślę, że od razu możemy założyć, że w żadnym z powyższych celów budowniczowie Stonehenge boru nie wykorzystywali. Musieliby go najpierw z tego kamyka wydobyć. Natomiast w śladowych ilościach bor jest również potrzebny roślinom, jak i zwierzętom. W organizmie człowieka na przykład jest niezbędny do prawidłowej gospodarki wapniem i razem z innymi pierwiastkami reguluje wzrost i rozwój tkanki kostnej. Jest również antyseptyczny i znaleziono go w wielu naturalnych antybiotykach wytwarzanych przez bakterie, a jego związki służą również do oczyszczania wody. Czy tamci ludzie mieli świadomość, jakie właściwości posiada bor? Tego również nie wiemy. Za to z dużą dozą pewności możemy założyć, że decyzja o wykorzystaniu tak różnego budulca z 3 różnych gatunków skał i tak odległych miejsc raczej nie miała podstaw w estetyce. Nie oszukujmy się, wszystkie te kamienie wyglądają stosunkowo podobnie. Są głównie duże i szare. Nie użyto tu skał w żadnym innym kolorze, ani czerwonych czy zielonych granitów, ani czarnych bazaltów czy białych kwarców, więc to raczej nie względy kolorystyczne powodowały takim wyborem. Ci budowniczy musieli widzieć w tych kamieniach coś więcej niż jawi się to dzisiaj naszym oczom. Okej, kolejny etap prac zakończony. Najwyższa pora zobaczyć, co z tego wszystkiego wyszło. No i proszę, kora zdarta i z drugiej strony. Pięknie ta bryłka łapie światło i pięknie ona sobie w niej tańczy. No i okazało się, że już na tym etapie bursztyn zmienił właściciela. Żona jak go tylko zobaczyła, to się spytała, czy może być jej. No i weź tu odmów kobiecie. Także już szlifuję nie swój bursztyn od teraz. A zanim posmaruję olejem, znów muszę wam coś pokazać. Mam jeszcze 2 brzydkie pęknięcia. Tym razem już mechaniczne. Od jakiegoś uderzenia? Nie wiem. Jedno znajduje się tutaj i ono wchodzi dosyć głęboko w strukturę tego bursztynu. A drugie, na szczęście, również dosyć blisko, znajduje się tutaj. I to są 2 rzeczy, których na pewno muszę się pozbyć w pierwszej kolejności. Dlatego też nie docierałem tego wżeru, tutaj,
Myślę, że cały kształt tego boku i tak musi się zmienić. On się najprawdopodobniej nam jakoś tak schowa. Tą część, która jest pod kciukiem, raczej trzeba będzie zetrzeć. Ale to też nie problem, bo bardzo ładnie nam się tutaj wyobli ta forma i jeszcze bardziej będzie przypominała płomień dzięki temu. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze takie powierzchniowe brudy. To też jest częściowo pęknięcie przy samej powierzchni. Z jakimiś takimi paproszkami. I tutaj tak samo, lekko głębiej trochę wchodzące. Tego górnego to nie wiem, czy do końca, ale tego dolnego to na pewno muszę się pozbyć w całości, bo to zupełnie nie zdobia, jest stosunkowo płytko. Jeszcze tutaj, na samym czubku są 2 mikropęknięcia. O, tutaj i tutaj. Tego również trzeba się pozbyć. I to przebarwienie na samym szczycie też będzie wymagało usunięcia, no ale myślę, że przy kształtowaniu i tak uda się piękną, płomienistą formę wypracować na tym bursztynie. Jak widzicie, on cały jest taki lekko zamglony, nie do końca przezroczysty. Pełen jest pięknych zachmurzeń, które za chwilę wam pokażę, jak skończę smarować. Natomiast już teraz jestem pewien, że usunięcie kory z obydwu stron było zdecydowanie słusznym posunięciem. Dzięki temu bursztyn stał się jaśniuteńki, przejrzysty, pięknie łapiący światło, pięknie potrafiący to światło zamknąć w sobie i bardzo ładnie nim tam żonglować po całym wnętrzu. I teraz w świetle roboczym to wygląda tak. A jak tego światła jest naprawdę dobra ilość, to sprawa zaczyna przedstawiać się w ten sposób. O, piękny, naprawdę piękna sztuka. I pięknie to wszystko w nim tutaj gra. Pojawiają się piękne mglistości, jakieś pasma zachmurzeń, bąbelki. To są wszystko walory, które zdecydowanie będą tutaj numerem 1. Część z tych chmurek jeszcze bosko jedwabiście połyskuje. Zobaczcie, jak to światło po nim pięknie tańczy. I co się z tymi chmurkami dzieje, jak tylko trochę tego światła dostają. A w zależności od tego, z której strony to światło pada, to też różne elementy tych chmurek się zaczynają odpalać. Także kolejny bursztyn, który będzie opowiadał bardzo różne historie. Więc i kolejna uczta dla oczu się szykuje. Mi już się bardzo podoba. I w sumie to się Żanie nie dziwię. Akurat takie żółciaki to jest jej konik. Takie żółte kryształki to są jej absolutnie ulubione. Więc nawet przez chwilę nie czułem się zaskoczony, kiedy spytała, czy to może być jej bursztyn. No i co miałem powiedzieć? Że nie może? Za te wszystkie lata tego mojego bursztynowego szaleństwa, za to, że cierpliwie i z godnością to wszystko znosi, absolutnie jej się należy taki prezent. O. No dobrze, pooglądaliśmy sobie, pora zmywać ten olej i wracać na frez. Jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę wam pokazać. Być może już wcześniej się zastanawialiście, dlaczego zostawiłem tutaj w ogóle nieruszane to wgłębienie. Postanowiłem je zostawić, bo jak już ten bursztyn będzie eksponowany na stojąco, to będzie jedyne miejsce, gdzie będzie widać, jak on wyglądał, zanim został wyszlifowany. To raz. Zostawiłem wszystkie te skazy również z tego samego powodu, z jakiego Marilyn Monroe malowała sobie pieprzyk na policzku. Czy jeszcze w XVIII i XIX wieku ludzie w ogóle domalowywali sobie pieprzyki. Bo to jest trochę tak, że perfekcja i piękno same w sobie zawsze budzą wątpliwości. Jakieś niepotrzebne pytania, czy piękno, na które właśnie patrzę, jest wystarczająco piękne? Natomiast jak się je zestawi z jakąś drobną skazą, z jakąś imperfekcją, to automatycznie te pytania o doskonałość upadają. Dokładnie na tej samej zasadzie ładniejsze dziewczyny lubią się otaczać koleżankami, które według ich oceny są od nich brzydsze. Robią to właśnie po to, żeby łopatologicznie rzecz biorąc podsunąć patrzącemu prosto pod nos bezpośrednie porównanie. Jak wygląda mniej piękna? O proszę, stoi tutaj obok. No i właśnie hołdując tej zasadzie, postanowiłem ten fragment zostawić tak, żeby tylko i wyłącznie podkreślał, jak piękny jest ten bursztyn. Kolejna sprawa, że w swoich pracach zawsze staram się jakiś kawałek surowego bursztynu zostawić. To tylko dodatkowo ułatwia ocenę jego prawdziwości. Bo tak sfałszować korę, żeby to wyglądało naturalnie, to moim zdaniem wielka sztuka. Nie zakładam, że w ogóle się nie da. Natomiast ja nie wiem, jak to zrobić, żeby to wyglądało naturalnie i tak, jak faktycznie w przyrodzie to się dzieje. Widziałem wiele prób, robionych na różne sposoby i na wszystkich pierwsza rzecz, która się rzucała od razu w oczy, to partactwo takiej jakości, że spokojnie można nazwać je nieudolnym. Tak wielka jest nieporadność fałszerzy przy wykonywaniu tego typu imitacji. I dlatego też lubię takie rzeczy zostawiać. Chociaż w jednym miejscu, tak żeby od razu można było ocenić prawdziwość bursztynu, bez używania jakichś głębszych inwazyjnych metod czy kosztownych ekspertyz.
Naprawdę, żeby być w stanie natychmiast ocenić, czy to, co właśnie mamy przed oczami, to jest prawdziwa kora, wystarczy tylko trochę doświadczenia, które z łatwością można nabyć na plaży, zbierając prawdziwy, naturalny bursztyn prosto z morza. No, głębokie rany zadane. Bardzo mi się serce kroiło, jak musiałem to robić. No ale wyjścia nie ma. Tych wszystkich zwietrzałości, żerów i pęknięć trzeba się było pozbyć. Sami widzicie, jak ta powierzchnia jest teraz mocno pokancerowana. Wszędzie różne brzydkie dołki po frezie, no i teraz będę walczył, żeby to jakoś wyrównać. Tutaj to już bardzo głęboko musiałem wchodzić frezem, ale chyba do samego końca udało mi się te spękania usunąć. Najgorsze oczywiście, najgłębsze te rany, no to zadane z tej strony. Ale w tym momencie już obydwa te głębokie pęknięcia zostały usunięte, więc teraz spokojnie mogę zająć się tylko kształtowaniem. Na początek jeszcze frezem tutaj usunę kawałek i tutaj też. I tak samo to będę chciał usunąć, tak żeby już wstępnie to wszystko przybrało jakąś formę, którą potem już spokojnie sobie dopracuję papierem. Tu idea, żeby to nabrało formy takiej bardziej obłej, mi się podoba. Zobaczymy. Tutaj też wcale nie jestem przekonany, czy mi się te kanciastości podobają, więc i tak będę je wyoblał. Ale najpierw muszę jak najgłębiej wyrobić te rowy po frezie, bo papierem to lata by trwało, żeby to zetrzeć. Nie przeszkadza mi nawet pomysł, jeżeli tu miałbym się głębiej wciąć, bo też nie podoba mi się ta kanciastość, więc być może ten róg też będę spiłowywał. Tak samo to chciałbym, żeby nie było takie kanciaste, więc tutaj też jeszcze będę pracował. W ogóle te kanciastości mi się nie podobają. Płomień taki kanciasty nie jest, więc to wszystko musi się zaokrąglić. A te małe dołki, to już sobie spokojnie papierem wyrobię. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najważniejsze, że ten najtrudniejszy emocjonalnie dla mnie etap wżerania, wwiercania się w ten bursztyn frezem już zakończony. Nic już tutaj więcej takiego inwazyjnego się nie odbędzie. Ostatni dotyk frezem i przesiadam się na papier. Wracajmy do Stonehenge. Dotychczas udało nam się zgromadzić te wszystkie klocki na jedną kubkę. Znaczy nam. Ktoś zrobił to prawie 5000 lat temu. A skoro jakimś cudem udało mu się te 1200 ton kamienia przenieść tam, gdzie chciał, to można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z umysłem, dla którego poustawianie tego wszystkiego w zgrabną całość jakiegoś większego problemu stanowić nie powinno. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to nawet w tym, jak ten przysłowiowy ktoś sobie te kamyki poustawiał, ukryty jest niemały geniusz i głęboka wiedza zarazem. Otóż, zapewne wiecie, że cały ten monument został zorientowany na wschód słońca w trakcie letniego przesilenia. Natomiast być może nie wszyscy z Was mają świadomość, że to konkretne ustawienie astronomiczne musiało być dla starożytnych wielce istotne już 30 do 40 tysięcy lat wcześniej, czyli w czasach, w których powstawały freski w jaskiniach Lascaux czy Chauvet'a. Oczywiście ludzie w tamtych super zamierzchłych czasach zamieszkiwali wszelkie groty i jaskinie, które się do tego nadawały. Jednak malowidła powstały tylko w tych jaskiniach, z których wyjście również było zorientowane w ten wyjątkowy sposób. Z jakiego powodu było to dla nich istotne? I czy z tego samego powodu dla budowniczych Stonehenge, co dla twórców tych jaskiniowych malowideł? Tego się już raczej nie dowiemy. Natomiast to, co zdecydowanie różni Stonehenge od tych malowanych jaskiń, jak również innych megalitycznych monumentów o podobnej orientacji kosmicznej, to fakt, że w ustawieniu wszystkich tych kamieni w Stonehenge nie chodzi tylko o specyficzny dzień, ale również szczególny moment w tym dniu, a konkretnie sam wschód słońca. Do bardzo dokładnego określenia tego momentu służy pięta zakonnika, czyli ten samotny, skrajnie wysunięty sarsen. Spełnia on w całej tej konstrukcji taką samą rolę jak muszka na lufie, czyli robi za precyzyjny celownik. A to znaczy tylko i aż tyle, że w Stonehenge można było spokojnie śledzić coś znacznie większego niż samo przesilenie, czyli astronomiczne zjawisko zwane precesją równonocy. Cóż to w ogóle jest ta precesja? Wyobraźcie sobie, że Ziemia kręci się trochę jak bąk. Taka zabawka dla dzieci. W ostatniej fazie przed upadkiem bąk zaczyna się wahać i zataczać swoją osią koła. No więc Ziemia swoją osią też takie koła zatacza, a na wykonanie jednego takiego obrotu oś Ziemi potrzebuje prawie 26 tysięcy lat.
Z samej powierzchni naszej planety można obserwować to zjawisko właśnie w ten sposób, że w jakiś ustalony dzień, co roku, patrzymy na tle jakiej konstelacji to Słońce wschodzi. I właśnie dlatego to zjawisko jest nazywane precesją, a nie procesją, że w tym całym pozornym ruchu Słońce zdaje się w znakach zodiaku cofać. Czyli kiedyś wschodziło na tle byka, potem barana, a następnie ryb. I cały ten ruch jest na tyle powolny, że do pokonania jednego z 360 stopni na tym zodiakalnym okręgu Słońce potrzebuje aż 72 lat. Tak minimalne, zachodzące z roku na rok zmiany powodują, że obserwacje tego typu trzeba prowadzić przez całe pokolenia. I to w miejscach, gdzie da się je określić z dużą dokładnością. Do czego używano tych obserwacji, przynajmniej od czasów, z których mamy jakieś zapisy, zapewne już się domyślacie. Do wyznaczania jednych z najdłuższych jednostek czasu, czyli astronomicznych er. Dlatego jeszcze dziś mówimy przed naszą erą, że w okolicach narodzin Chrystusa doszło do poprzedniej zmiany. Słońce wyszło ze znaku barana, a zaczęło wschodzić w rybach. Z tego też powodu w niektórych kręgach ostatnie 2000 lat nazywane było erą ryb, a pierwsi chrześcijanie jako swój znak rozpoznawczy używali ryby właśnie, samego Chrystusa porównując do baranka. Obecnie Słońce kończy już swoją precesyjną wędrówkę przez znak ryb, a zaczyna, bądź niedługo zacznie wschodzić w poprzedzającej je konstelacji. I dlatego właśnie czasy, które nadchodzą, nazywamy erą wodnika. Okej, wygląda na to, że wszystkie niedoskonałości i skazy już usunięte, ale na wszelki wypadek zrobimy sobie jeszcze szybką inspekcję w lepszym świetle. Tak. Z tej strony wszystko czyste. Tutaj też mi to wygląda na skończoną pracę frezem. No i jeszcze ta strona. Ale i tu chyba też mi się udało osiągnąć wszystko to, co chciałem. No dobrze. Myślę, że to najlepszy moment, żeby przejść na papier i spokojnie zająć się kształtowaniem. A jak się okaże, że coś jeszcze gdzieś minimalnie przegapiłem, to już papierem będę nadrabiał. Podsumujmy sobie na szybko, co nam się udało dotychczas ustalić. Do samej obserwacji słonecznych przesileń wystarczyłyby 4 punkty odpowiednio rozmieszczone. Niech już nawet będzie, że na okręgu. Żeby obserwować precesję równonocy, wystarczyło dodać precyzyjny celownik, choćby taki jak pięta zakonnika. Natomiast tutaj, w Stonehenge, mamy jeszcze ten zewnętrzny krąg, złożony z 30 stojących we w miarę równych odstępach kamieni. A właściwie nie tyle nawet może kamieni, co przerw między nimi. Takich jakby okien, przez które można z dużą dozą dokładności obserwować bardzo konkretne wycinki nieba. A po cóż obserwować niebo? Słusznie moglibyście spytać. No w dzień to po nic, tak wam odpowiem. Od patrzenia w słońce to tylko można oślepnąć z czasem. Za to nocą, to już zupełnie inna sprawa. My dzisiaj do obserwowania nocą mamy zupełnie inne zabawki. Telewizory, komputery czy smartfony. Ale kiedyś tego wszystkiego nie było. Nie było również smogu ani świateł wielkich miast, które skutecznie pomniejszają nasze możliwości obserwacji czegoś, co od zawsze było widowiskiem najbardziej spektakularnym na tej planecie, czyli wędrówki gwiazd po nieboskłonie. A był to widok tak oszałamiający, że w historii ludzkości nie ma chyba kultury, która nie byłaby nim zafascynowana. I właśnie do dokładnej obserwacji nocnego nieba ten zewnętrzny pierścień w Stonehenge nadaje się wyśmienicie, bo jak się okazuje, nie wszystkie te światełka poruszają się po nieboskłonie w ten sam jednostajny sposób. My dziś oczywiście potrafimy podzielić te widoczne obiekty kosmiczne na gwiazdy, planety itd., ale dla starożytnych rozkminienie, dlaczego jedne z tych lampek zawsze widać w tym samym miejscu, a inne przemieszczają się na tle tych wszystkich konstelacji. I to jeszcze raz w jedną, a raz w drugą stronę. I co to wszystko w ogóle miałoby znaczyć? To był problem dla najtęższych umysłów tamtych czasów. Taki Abraham na przykład, zanim udał się wraz z rodziną na pustynię, gnany boskim wezwaniem w poszukiwaniu ziemi obiecanej, był nadwornym astronomem w mieście Ur, jednej z największych metropolii w starożytnym Sumerze. I to jemu właśnie studiujący kabałę przypisują autorstwo Sefer Yetzira, czyli Księgi Stworzenia, zwanej przez niektórych również Księgą Gwiazd, bo zostały w niej zebrane kosmiczne prawa i reguły, według których między innymi do dziś stawia się horoskopy. I już bez względu na to, czy słusznie, czy nie, to nie mnie oceniać. Zarówno starożytni,
jak i wiele osób dziś jeszcze wierzy, że gwiazdy nie tylko tworzą to spektakularne widowisko, ale jeszcze mają bezpośredni, aczkolwiek subtelny wpływ na nasze życie. Do czego jeszcze starożytni mogli używać gwiazd? Mniej więcej do tego samego, do czego my dziś używamy googlowych map, internetowych wyszukiwarek czy Wikipedii. Trzeba pamiętać, że mówimy cały czas o społeczeństwach nieznających pisma, a jednak całą gromadzoną wiedzę trzeba było jakoś poukładać, przechowywać i w końcu przekazać kolejnym pokoleniom. Poubierane w historię, mity i wzajemne zależności, wszystkie te gwiazdy i konstelacje spełniają idealnie wręcz zarówno rolę pamięci podręcznej, jak i jednego z najdoskonalszych narzędzi mnemotechnicznych. Wprawdzie pałac pamięci jako metoda systematycznego zapamiętywania został po raz pierwszy opisany dopiero 500 lat przed naszą erą. Ale skoro absolutnie wszystkie kultury na świecie mają jakiś zestaw opowieści związanych z gwiazdami, to wszystko wskazuje na to, że używano tej metody na długo, długo wcześniej. Pomyślcie tylko, jaki to doskonały wynalazek. Ani opasłych tomów nie trzeba dźwigać, ani się martwić o zasięg. Gdzie byś nie poszedł, cała wiedza jest ciągle pod ręką. Wystarczy spojrzeć w górę. No i myślę, że już sobie możemy darować dalsze tarcie. Wszystkie krzywizny, które chciałem wyprowadzić, wyprowadzone. Osiągnięty kształt jest super. Wysmuklał lekko ten bursztyn, ale to tylko dodaje mu wrażenia jakiegoś takiego języka ognia właśnie. Takiego charakterystycznego płomienia, więc idealnie. Bursztyn ogień i w formie, i w treści. Sama bryła ślicznie łapie światło i jak tylko nią trochę poruszyć, to widać jak pięknie w niej to światło tańczy. Także myślę, że to jest najlepszy moment, żeby już się zabrać za kolejną fazę pracy, czyli prepoler. Już nawet olejem nie będę smarował, bo za chwilę będziecie mogli podziwiać ten bursztyn w pełnej przezroczystości. Teraz tak śmiesznie wygląda, jakby miał taki macik narzucony jak po piaskowaniu. I są tacy, co już w takiej matowej formie uznaliby, że praca skończona. Bo w gruncie rzeczy też wygląda atrakcyjnie. I w sumie mógłbym skończyć już teraz, gdybym nie wiedział, że tam w środku znajduje się tyle ciekawych rzeczy. Te wszystkie smugi, mgiełki, chmurki i bąbelki układają się tak pięknie, że szkoda byłoby ich nie pokazać najlepiej, jak tylko się da. Absolutnie na to zasługują. A i sama ta idea ognia, płomienia też zostanie oddana jeszcze lepiej, jak ta powierzchnia stanie się w pełni przezroczysta. Oczywiście w prepolerze wszystkie te pofałdowania nabiorą jeszcze większej ogłady, lekko się jeszcze zaoblą, a cały kształt stanie się jeszcze bardziej naturalny dla oczu. Natomiast nie chciałem już bardziej trzeć papierem, bo na samym środku, o tutaj, znajduje się taka drobna inkluzja z rybią łuską. Ona jest bardzo blisko powierzchni i zależało mi na tym, żeby ją zachować. Mam nadzieję, że to się uda. A jeśli się jednak zetrze podczas prepoleru, no to wtedy się będę martwił. Tak samo tutaj jakieś paproszki jeszcze zostały, ale uważam, że nie przeszkadzają, a szkoda byłoby mi samego kształtu tego bursztynu stracić. Tutaj też jest taki mały bąbelek blisko powierzchni i też mam nadzieję, że prepoler przetrwa. Z kolei powierzchnia na krawędzi przy podstawie będzie taka, jak wyjdzie. Tam, gdzie ma jakieś skazy, to będzie miała. To wszystko bardzo dobrze koresponduje z tą niedoskonałością tutaj, która specjalnie została przeze mnie zostawiona tak, żeby móc jeszcze bardziej docenić, jak piękna jest cała reszta tego bursztynu. Okej, wracam do mojej miseczki z wodą i jedziemy z tym prepolerem. Nie mam żadnych wątpliwości, że wnikliwa obserwacja nocnego nieba i tańczących po nim gwiazd była dla budowniczych kamiennych kręgów szalenie istotna. Oni mogli widzieć w Stonehenge najwyższy cud techniki, a w samym niebie poukrywać tyle wiedzy i znaczeń, ile tylko im się żywnie podobało. Jestem również przekonany, że to nie był jedyny powód, dla którego zbudowano ten monument w tym konkretnym miejscu. Cała równina Salisbury to jedno wielkie stanowisko archeologiczne, a koncentracja megalitycznych budowli znajdujących się w okolicy jest powalająca. Być może słyszeliście o takich miejscach jak Avebury, Silbury Hill, West Kennet Long Barrow, Durrington Walls czy Woodhenge. Wszystko to, jeśli nie rzut beretem, to najwyżej 2 rzuty od Stonehenge się znajduje i zostało zbudowane w podobnym czasie. Każda z tych zielonych kropeczek to kurhan, a wszystko to tylko w promieniu 3 km od samego monumentu. Samo Stonehenge to nie było obserwatorium astronomiczne, a w każdym razie nie tylko. To była wieża Eiffla, Statua Wolności, Akropol i Koloseum w jednym.
To miejsce miało oszałamiać swoją wielkością tak samo jak piramidy w Gizie. To zdecydowanie był pokaz siły, możliwości technicznych, władzy, a jednocześnie wskazanie, że tu jest centrum świata właśnie. Tylko z ekspertyz zgromadzonych w okolicach kości zwierząt wynika, że między trzecim a drugim tysiącleciem przed naszą erą cała Brytania wpadała tutaj na grilla. Być może nie tylko raz do roku i być może po to, żeby obchodzić wspólnie jakieś konkretne święta. Natomiast po tym, co zostało odnalezione w tych kurhanach, które wam wcześniej pokazywałem, pewni jesteśmy jednego. Ludzie spotykali się tam również, żeby pohandlować. A kupić można było dobra z całego ówczesnego świata. I jak już się zapewne domyślacie, to jest miejsce, w którym na scenę wjeżdża nasz bursztyn. Na początek taka śliczna filiżanka, wykonana z jednej bryły, a odnaleziona w bogato wyposażonym kurhanie datowanym na XVIII wiek przed naszą erą. Biorąc pod uwagę, że ten przedmiot ma wymiary 11 na 6 cm, to do jego wykonania potrzebny był przynajmniej 400-gramowy bursztyn. A żeby dało się coś takiego zrobić, surowiec musiał być najwyższej jakości i przezroczystości. No i oczywiście bez spękań. Czy popijanie z takiej filiżanki, już wszystko jedno czego, mogło być oznaką wysokiego statusu? Oj, zdecydowanie tak. Gdyby dziś chcieć wykonać replikę tego przedmiotu, podejrzewam, że sprawa nie zamknęłaby się poniżej 10 000 złotych. Z mojego pobieżnego researchu wynika, że to jest 7-krotnie więcej niż chciałby za swoje najdroższe modele Versace. Nie mniej spektakularna jest ta kolia z Upton Lovell, również datowana na XVIII wiek przed naszą erą. Pierwotnie składała się z około 1000 koralików rozmieszczonych w 9 rzędach, utrzymywanych w odpowiednim porządku przez 6 bursztynowych płytek, przęślików. Również i tutaj podejrzewam, że za wykonanie dzisiaj repliki trzeba by zapłacić podobne pieniądze jak za tą filiżankę. Ale przedmiot ten został znaleziony z taką ilością złota, że jego właściciel zdecydowanie mógł sobie pozwolić na taki wydatek. A czym mogli płacić budowniczy Stonehenge za towary luksusowe sprowadzane na wyspy z tak egzotycznych miejsc jak Morze Bałtyckie, pokazuje nam bardzo pięknie kolejne znalezisko. Ten naszyjnik, datowany na około 2000 lat przed naszą erą, po części również składa się z bursztynowych koralików, natomiast cała jego reszta jest wykonana z cyny. I to był w tamtym czasie główny brytyjski towar eksportowy. Ciężko w to uwierzyć, ale z wyników badań opublikowanych w zeszłym roku wynika, że znakomita większość produkcji brązu w południowo-wschodniej części Morza Śródziemnego opierała się właśnie na tej brytyjskiej cynie, a w XVI i XV wieku przed naszą erą eksportowano ten metal w ilościach do 200 ton rocznie. To były bardzo bogate społeczeństwa i zdecydowanie stać je było na towary tak luksusowe jak nasz bursztyn. A czy wszystkie interesy załatwiano przy okazji pielgrzymki do Stonehenge? Wszystkie? Na pewno nie. Ale skoro jeszcze w XVI wieku w Monachium najważniejsze deale ustawiało się w miejscowej katedrze po niedzielnej mszy, to w Stonehenge również mogło być podobnie. Oczywiście dowody na to, że miejsce to było odwiedzane przez zamorskich kupców, również mamy. W Amesbury, niecałe 5 kilometrów od naszego kręgu. Człowieka, którego mam na myśli, nazywano kiedyś łucznikiem, ze względu na dużą ilość grotów, jaką przy nim znaleziono. Jednak ostatnie analizy strontu wykazały, że wychował się on u podnóża Alp. Jako dorosły już człowiek przyjechał na jakiś czas w okolice Stonehenge, po czym wrócił jeszcze na kilka lat w rodzinne strony, by ostatecznie jednak zostać pochowanym w Amesbury. Te dane i ponowna rewizja wszystkich znalezionych przy nim przedmiotów skłoniła badaczy do zmiany zdania i obecnie uważa się, że był on metalurgiem. Musiało to być wówczas intratne zajęcie, bo najstarsze złote ozdoby znalezione dotychczas na wyspach również należały do niego. Jeszcze ciekawsza postać to chłopiec z bursztynowym naszyjnikiem, a przynajmniej tak jest określany przez badaczy, którzy wydatowali go na XV wiek przed naszą erą. Według nich zdecydowanie pochodził z rodziny o wysokim statusie społecznym, natomiast najnowsze badania wykazały, że urodził się i wychował nad Morzem Śródziemnym. Być może wręcz w starożytnej Grecji, skoro tam docierała miejscowa cyna? Jednak, czy nabył ten bursztynowy naszyjnik już po przyjeździe do Stonehenge? Czy przywiózł go ze sobą ze stron rodzinnych? Tego badacze pewnie nie są. Natomiast ja jestem pewien, że to również będzie tematem nadchodzącej serii filmów.
Chwilkę to jeszcze potrwa, bo najpierw muszą zostać opublikowane inne materiały, ale myślę, że warto będzie poczekać. A skoro już mówimy o kupcach, to kolejny powód, dla którego dokładna rachuba długich odcinków czasu jest szalenie istotna, wchodzi nam w ręce niejako sam. To jest podstawa wszelkich umów, w których mamy do czynienia z odroczoną płatnością czy przesuniętą dostawą towaru. Nawet w tak prostym układzie, że ja dzisiaj dam ci świnię, a ty w określonym czasie w przyszłości oddasz mi za to worek owsa, niezbędne jest dokładne określenie, kiedy ten czas, w którym zaciągnięte zobowiązanie należy wypełnić, mija. I w ten właśnie sposób w zamierzchłej przeszłości powstał rynek tzw. kontraktów terminowych, czyli instrumentów finansowych pierwotnie zakładających dostarczenie jakiegoś towaru, w naszym przykładzie worek owsa, w jakimś konkretnym terminie i po określonej cenie. U nas 1 świnia. Niewiele z tej pierwotnej funkcji kontrakty terminowe zachowały w sobie do dziś, bo wykupienie samego kontraktu przestało nieść za sobą prawo do odbioru towaru. Ostatni, którzy pod koniec lat 70. zeszłego wieku próbowali to prawo wyegzekwować na srebrze, czyli bracia Hunt, to prawie poszli siedzieć. Także obecnie, poza samą spekulacją na zmianie ceny, kontrakty terminowe służą właśnie do jej wyznaczania. Mówiąc prościej, jak idziecie sprzedać złoto do Lombardu, to dostaniecie za nie tyle, po ile w dniu sprzedaży są te kontrakty terminowe wyceniane. I jakkolwiek niedorzecznie by to nie zabrzmiało, te kontrakty terminowe są podzielone na 4 serie w ciągu roku, z których każda wygasa, czyli traci ważność, w następujących po sobie 3-miesięcznych okresach. I jakie to są daty? Jak myślicie? Dokładnie tak. Kontrakt wiosenny wygasa w 3. piątek marca, czyli mniej więcej w dzień równonocy wiosennej. Seria letnia wygasa w 3. piątek czerwca, czyli mniej więcej w dzień letniego przesilenia. Serie jesienne i zimowe również kończą się w odpowiednio skorelowanych astronomicznie terminach. A sam dzień wygasania tych kontraktów największe instytucje finansowe na świecie do dziś nazywają Dniem 3 Wiedźm. Co wiedźmy mogą mieć wspólnego z pilnowaniem czasu? To jest kolejne bardzo dobre pytanie. Na nie również spróbujemy sobie odpowiedzieć w nadchodzącej serii filmów. Dobra, będzie tego tarcia. Czas na ostatnią inspekcję przed pastą. I jak widać na załączonym obrazku, bardzo pięknie udało mi się przygotować te powierzchnie pod poler. Wszędzie zostały już tylko rysy z ostatniej gradacji papieru, czyli 2000, także nie ma co się tutaj dłużej zastanawiać nad tym wszystkim, tylko trzeba się brać za szmatę i za pastę, bo już się nie mogę doczekać, aż będzie to wszystko skończone i będę mógł wam wreszcie pokazać, jakie tam cuda czekają w środku. No i pomału kończy nam się ta przygoda. Dla ścisłości dodam tylko, że po wszystkich tych operacjach okaz wyszedł odchudzony o 20 gram. Z pierwotnych 78 zostało 58. Można powiedzieć, że całkiem nieźle, bo przy niektórych moich szlifach ubytek potrafi sięgać nawet 50%, co też zresztą jakoś wielce od norm szlifierskich nie odbiega, a tylko potwierdza zasadę, że im większa bryła, tym ubytek procentowo stosunkowo mniejszy. I już bez względu na ostateczną wagę, to była wielka przyjemność pracować z tak zjawiskowym bursztynem. I tylko śmiać mi się chce, że aż 2 lata zajęło mi odkrycie, że to może być taki piękny menhir. A żeby było jeszcze ciekawiej, to poza tą archetypiczną formą, wszystkie te smużki i mgiełki układają się w niej metaforycznie w jakiś taki kadzidlany dym, który się tu od spodu ulatnia i sączy i gromadzi gdzieś przy szczycie. Jak tak na niego patrzę, to jestem coraz bardziej przekonany, że może wcale nie trzeba było żadnych mistycznych objawień ani instrukcji obsługi. Szczególnie w takich okazach jak ten, bursztyn samą swoją istotą był w stanie podpowiedzieć ludziom, w jaki sposób można go wykorzystać. Bo płonącym kamieniem nazwano go dlatego, że od najgłębszej starożytności był używany nie tylko dla ozdoby, ale również jako kadzidło. Zapewne z tego powodu, że wszystko, co w bursztynie prozdrowotne, można z niego wyciągnąć przez podgrzewanie właśnie. I wyobraźcie sobie, że na ślady wykorzystywania go w ten sposób natrafiono już na stanowiskach archeologicznych związanych z naszymi poprzednikami w Europie, czyli Neandertalczykami. Tak stara jest ta wiedza. Sięga przynajmniej 70 000 lat wstecz.
A od tamtych zamierzchłych czasów bursztyn nieprzerwanie towarzyszy ludziom do dziś. I o tym właśnie. Jak te związki człowieka z bursztynem się przez tysiąclecia układały, będzie moja nowa seria filmów. Zapowiada się masa roboty, ale ja się tylko cieszę na nią, bo dla mnie to wszystko jest szalenie ciekawe. Czas również wydaje się być dogodny, bo ostatnie lata obrodziły obficie nowymi badaniami i publikacjami, całkowicie zmieniającymi nasze postrzeganie tych zamierzchłych epok. Z przyjemnością podzielę się z wami tym, co już udało mi się ustalić i równie chętnie będę się przekopywał przez te naukowe papiery dalej. A gdybyście chcieli wesprzeć moją pracę, to oczywiście zapraszam na Patronite'a. W dziale postów już udało mi się zgromadzić całkiem pokaźną i ciągle rosnącą porcję materiałów. I o tym, gdzie można znaleźć bursztyn, i o tym, kiedy i jak go łowić, i o tym, co z nim potem można robić, i o tym wreszcie, jak sobie wędrował po świecie na przestrzeni dziejów. A w dziale komentarzy poznacie grupę ludzi równie zapalonych w bursztynowej tematyce jak ja. Ludzi mających w tym temacie wiele lat doświadczenia, którym się zresztą chętnie dzielą, więc myślę, że warto skorzystać. A już szczególnie jeśli lubicie dostawać bursztynowe prezenty, bo i takie tam rozdajemy. I to nie tylko na gwiazdkę. Natomiast jeśli film się wam podobał i uważacie, że jest wartościowy, to będzie mi super miło, jeśli pomożecie go rozpowszechniać. Algorytmy uwielbiają i promują takie aktywności jak lajkowanie, komentowanie pod filmem czy subskrybowanie kanału. Oczywiście za każdą pomoc z góry pięknie dziękuję. A teraz już wreszcie zamilknę, bo najwyższy czas na ucztę dla oczu.